Dzisiaj pokażę Wam ciekawy zegarek damski z bardzo fajnym designem oraz możliwością wykonywania połączeń poprzez Bluetooth. Ale zaczynajmy od początku, czyli rozpakowanie naszego zegarka. Jego handlowa nazwa to BW0378D. Na pudełeczku oczywiście informacje, które dotyczą parametrów naszego zegarka. To głównie 1,28 cala wyświetlacz, 240 na 240 rozdzielczość i 220 mAh bateria, czyli już po tych parametrach możemy się spodziewać, że bateria nie będzie zachwycająco długo trzymała, ponieważ rozdzielczość wyświetlacza jest dość wysoka i jego wielkość również. Także otwieramy sobie pudełeczko z naszym zegarkiem. Zegarek prezentuje się bardzo okazale, wygląda tutaj na jakość lepszą niż jest w rzeczywistości, ale nie ujmując tu zegarkowi, który oczywiście pochodzi z Chin. Zobaczmy, co on prezentuje więcej, a jego cena aktualna jest w opisie pod tym filmem, możecie sobie zerknąć. Do dyspozycji w pudełeczku otrzymujemy dwa paski, które możemy sobie zmieniać w łatwy sposób, ponieważ one są na szybko złączki. Pasek silikonowy tu z metalową zapinką, co też dobrze się trzyma, i dodatkowo podwójne zasuwki, co będą też wspierały te przytrzymanie dokładne zegarka. Jak widać w porównaniu do mojego zegarka męskiego jest on dosyć spory, także tu na bardzo chudą damską rękę może wyglądać zbyt duży, ale to oczywiście według każdego uznania. Niektórzy wolą właśnie takie bardziej okazałe, prezentacyjne zegarki. Ładowanie poprzez kabel USB, który oczywiście mamy w komplecie. Jest to złączka magnetyczna, czyli przysuwamy, przyciągamy i złączka się sama jakby magnetycznie dołącza do styków, które są w zegarku. Nie jest to zachwycające rozwiązanie, ale co najważniejsze, działa. Czasem tylko trzeba uważać, aby nie szturchnąć zegarka podczas ładowania, aby się nic nie rozłączyło. W komplecie, tak jak mówiłem, drugi pasek, który tu wygląda bardziej elegancko, taki złocisty kolor na bardziej okazałe jakieś okazje i wyjścia. Instrukcja w języku chińskim, ale nie tylko, bo z drugiej strony mamy język angielski. Oczywiście polskiego tutaj nie użyczymy, ale wszystko obrazkowo jest w miarę łatwo opisane, więc też możecie sobie użyć tłumacza w Waszym telefonie, który w losie Wam to przetłumaczy, albo też pobrać sobie z internetu jakąś instrukcję w języku polskim lub też ją tam przetłumaczyć. Co do wymiany paska, w komplecie mamy też śrubokręcik, który pozwoli tu na wymianę naszego paska silikonowego na złoty. Oczywiście to nie musicie za pomocą tego śrubokręcika robić. Można też, jak widać, palcem lekko przesunąć ten teleskopik i w łatwy sposób zaczepić nasz paseczek nowy, czyli złoty, który, tak jak mówiłem, na bardziej elegancko będzie się prezentował. Jak widać, wtedy ten zegarek zyskuje na jakości i wygląda naprawdę spoko. Odklejamy naszą folię z ekraniku. Na ekranie już więcej żadnej ochrony nie ma, także polecam Wam, aby od razu zakupić sobie folię na ten ekran. I tu właśnie polecam folię, ponieważ szkła, ze względu na to, że ekran na brzegach jest zaokrąglony, szkło nie będzie dolegało do końca, a jeśli będzie odpowiednio duże i będzie aż do samego końca, to będzie najzwyczajniej się podważało i odrywało. Także uważajcie na to. Ja preferuję tutaj w tym przypadku jakąś folię silikonową, która będzie się lepiej trzymała, hydrożelową i tak dalej. Pokazuję to też w moich innych odcinkach, jak zamontować taką folię na zegarku właśnie typu smartwatch. Także zerknijcie sobie do zakładki wideo, tam też inne odcinki. Menu niestety w języku angielskim, także tu nawet najnowsza aktualizacja nie pomoże i mamy wszystko w języku angielskim. Także jeśli zależy Wam na właśnie języku polskim, no to zwróćcie na to uwagę. QR-kod, który pozwoli na szybkie zainstalowanie aplikacji w Waszym telefonie, czyli uruchamiacie ten QR-kod, następnie aparat w Waszym telefonie i powinno być rozpoznane łącze do aplikacji. Co do funkcji, to jak widać podstawowe parametry, jakieś oddychanie, pomiar tętna, pomiar ciśnienia, pogoda, możliwość wyzwalania zdjęć, szybkie trening oddechu naszego z zegarkiem, czyli takie standardowe dla smartwatchy funkcje sportowe i nie tylko na co dzień. Oczywiście
Bierzcie to z przymrużeniem oka, bo jeśli chcecie tutaj sobie jakieś ciśnienie zmierzyć na zegarku, no to nie zawsze ono będzie adekwatne do tego, co faktycznie pokazałby jakiś bardziej profesjonalny ciśnieniomierz. To jest takie bardziej bym powiedział losowe niż prawidłowe, aczkolwiek jest i czasem może się przydać. Co do ustawień, jak widać fajnie to wygląda, prezentuje się to wszystko bardzo ładnie i wygląda naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o laser, który mierzy, jest on w kolorze zielonym, także jeśli słyszeliście, że czerwony na przykład lepiej działa, no to tu taka funkcja zielona, ale z reguły tak to w zegarkach prezentuje się najczęściej. Ten laser jest zielony, nieraz jest podwójny, który wzmacnia ten układ, więc też sobie na to zwróćcie uwagę. Porównujemy swoje tętno do mojego zegarka, który trochę jest w wyższej cenie, także czy warto tutaj dokładać, czy też jakaś tu różnica wystąpi, czy prawidłowo ten zegarek też mierzy te tętno. Oczywiście też kwestia zapięcia zegarka, jest on tylko tak przyłożony, także tą poprawkę musicie wziąć na to, że on może być nieprawidłowo zapięty. Jak widać, tętna są bardzo zbliżone, porównywalne do obu smartwatchy, także mniej więcej 70 parę uderzeń na minutę. Moje serduszko bije oczywiście z wrażenia, że taki oto sprzęt tutaj trzymam w ręku. Jak widać, można w wolnej chwili nawet sobie pograć. Fajna opcja, ciekawa, ładnie to wygląda. Także jeśli byście mieli chwilę na bezczynności i chcielibyście sobie jakąś rozrywkę włączyć na zegarku, można właśnie tak zrobić. Co do tarcz, jak widzieliście, kilka jest wbudowanych. Oczywiście w aplikacji można dograć jeszcze więcej, tak aby mieć więcej tych tarcz do dyspozycji. Ładowanie poprzez USB, czyli albo do powerbanka, albo też do ładowarki USB podłączamy, no i odbywa się wtedy ładowanie. Także zabieramy się do parowania naszego zegarka z naszym telefonem, czyli ten QR kod sobie wyświetlamy na zegarku, skanujemy, wybieramy sobie łącze, które przekierowuje nas do aplikacji. Jak widać, jest to aplikacja Dafit. Jest to dosyć popularna aplikacja wśród takich smartwatchy chińskich. Najczęściej właśnie ona występuje. Można też połączyć się z inną aplikacją, aczkolwiek nie będzie to działało w pełni i ta funkcjonalność nie będzie nie do końca prawidłowa, będą jakieś tylko informacje odnośnie godziny i podstawowych parametrów szczytanych, ale tarcz i innego typu rzeczy nie zmienimy sobie w innej aplikacji. W tej wszystko działa, jest wszystko prawidłowo, a czy to zapewni Wam jakieś potrzeby, które byście oczekiwali od Waszego smartwatcha, to już pozostawiam do Waszej decyzji. Z12 Pro, tak się wykrywa nasza opaska, czyli nasz zegaraczek. Połączenie po chwili już jest wszystko połączone, możemy sobie wejść w tarczę. Jak widać, jest ich naprawdę sporo, są różne kolory, na różne okazje. Możemy sobie wybrać tarcze i świąteczne, i też możemy zaktualizować nasz sprzęt, ale z reguły tu, jeśli chodzi o producenta, zazwyczaj to niestety w chińskich sprzętach to wygląda tak, że oprogramowanie jest już raz tylko wypuszczone i już więcej tego nie zaktualizujemy, nie dogramy jakichś nowych aplikacji do smartwatcha, także to wszystko jak już jest wgrane, tak już pozostaje do końca jego żywotności. Oczywiście po prostu nie ma tu co porównywać to do jakichś dużo bardziej profesjonalnych smartwatchy, takich jak Garmin, Samsung czy też Apple, ale no, nie o tym mowa, bo oczywiście cena jest tutaj zupełnie inna niż te sprzęty wyższej klasy. Jak widzicie, wybieramy sobie jakąś tarczę, klikamy ściągnij, po chwili na wyświetlaczu zegarka pojawia się opcja loading, czyli wgrywanie. Chwilę to trwa, uciąłem Wam trochę, abyście nie oczekiwali tak długo, bo może to nawet 2-3 minuty trwać. Jak widzimy, tarcza nowa jest już wgrana, ciekawie wygląda. Aczkolwiek według każdego uznania, jeśli chcecie bardziej kolorową, widać jeszcze tarcze zimowe. Też po chwili wygrywania tarcza pojawia się na naszym zegarku i tak oto też wygląda.
Co do wyświetlacza, który 240 pikseli prezentuje, to przy niektórych tarczach nie powiedziałbym, że to tyle jest, bo naprawdę wygląda to, jakbyśmy prosto to wyciągnęli z jakiegoś Commodorka, Amigi i tego typu sprzętów. Ale niektóre tarcze naprawdę wyglądają całkiem przyzwoicie. Także w zależności pewnie od twórcy, który tą daną tarczę wykonywał, jak dużo poświęcił czasu na właśnie ustalenie, dostosowanie jej do danego zegarka. Jak mówiłem, ta aplikacja jest dosyć popularna do każdego typu zegarków właśnie chińskich, to dlatego one są dosyć uniwersalne i muszą też na niższych rozdzielczościach działać, więc nie zawsze to może tak wyglądać. W pogodzie, jak widać, mamy wszystkie informacje, które najbardziej są potrzebne, jakaś temperatura, opady i tego typu rzeczy. Jak aktualnie oglądacie, prezentuje się on na damskiej ręce, bardzo szczupłej, więc zajmuje on prawie cały nadgarstek. Także w zależności jak kto preferuje taki rozmiar zegarka, to też musicie na to zwrócić uwagę, aby to wyglądało elegancko, czy też uważacie, że jest on zbyt duży. Wykonamy połączenie, pogadamy sobie z kimś, także myślę, że wszystko co najpotrzebniejsze w tym zegarku jest. Jeśli macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!